Dzień dobry, ziomeczki i ziomale, witam Was serdecznie. Właśnie opuszczamy miasto Fulda i kierujemy się w stronę Frankfurtu. Do Frankfurtu zostało nam jakieś 124 km. Dzisiaj do przejścia mamy 23 km i w ostatnim momencie udało nam się wyczaić nocleg. A gdzie nocleg? A na kolejnym polu namiotowym, ale podobno jest to bardzo fajna miejscówka z fajnym widokiem. W ogóle tutaj na weekend, no jest sobota, bardzo ciężko wyczaić jakikolwiek nocleg, hotel, guest house, cokolwiek, bo Niemcy jak tylko jest weekend, to spierdzielają z miast, jadą na wiochy i wszystko rezerwują i nie ma nic. Także fajnie, że nam się udało ogarnąć ten nocleg, to miejsce noclegowe na polu kempingowym i lecimy w trasę, bo jest późno, dużo czasu nam zeszło na znalezienie tego noclegu i zapraszamy serdecznie na dzisiejszy odcinek. Wychodząc z Fuldy, przemierzając park, natknęliśmy się tutaj na takiego oto lokalnego mieszkańca. Jest zaobrączkowany. Nie będziesz nas gonił? Nie, wcina sobie trawkę smaczną. Tutaj jeszcze jakiś lokalny mecz piłki nożnej się odbywa. Chciałbym Wam powiedzieć, kto gra, ale ciężko wyczaić, nie ma nigdzie żadnych napisów. Jakaś młodzieżówka na pewno. Lutuj, Czesiek! Jaka akcja, przechodzimy parkiem, patrzę, a tam jakieś skrzydło właśnie wystaje gdzieś niedaleko. Myślę sobie, jakiś samolot, czy to szybowiec, czy co. I tak przeszliśmy w sumie tędy bokiem obok siatki, tu ziomeczki coś w środku działali. Podchodzimy i mówię, że ja nigdy takiego szybowca tak z bliska nie widziałem i że bardzo bym chciał się przelecieć, nie? I teraz te ziomeczki tam poszli się pytać jakiegoś pilota, czy zabrałby mnie razem ze sobą. I pół godziny lotu szybowcem kosztuje 60 euro. No i tutaj w sumie stoją dwa szybowce, pokażę Wam, jest bliska, to znaczy ten jest otwarty, to możemy sobie zaglądać do środka, bo tamten ma taką płachtę na dziób naciągniętą i zobaczcie, jak wygląda szybowiec w środku. To jest miejsce właśnie z tyłu, takie jakieś zegary, pokrętła tu są, a to jest fotel pilota z przodu. Tak to właśnie tutaj się prezentuje. I z przodu przed nami jest jeden i drugi samolot, który ciągnie, który startuje właśnie te oto tutaj szybowce. I mega chce się właśnie przelecieć takim szybowcem. Pytałem się ziomka, ile czasu taki szybowiec może być właśnie w powietrzu. I on mówił, że wczoraj jakiś ziomek sobie latał i zrobił 1000 km, 8-10 godzin bez problemu taki szybowiec może sobie latać i krążyć. Także czekamy na pilota, czekamy na opinię, czy ma czas i czy weźmie mnie ze sobą. Ziomeczki, sprawa jest następująca. Tutaj ci, co byli, już polecieli i pan mówi, że może mnie tym tutaj przewieźć, właśnie co wypycha takim mini kukuryźnikiem. No i tym się przelecę, bo musiałem skoczyć po gotówkę, a w międzyczasie jak skoczyłem po gotówkę, to tamci odlecieli. Ale spoko, takim malutkim samolocikiem jeszcze nie latałem i mogę się przelecieć takim czymś. No pół godzinki oblotu, coś fajnego będzie. Ziomeczki, siedzimy już w środku właśnie, pan do mnie tu siada, pozapinał mnie, wszystko jest. Natalia na zewnątrz stoi, będzie obserwować. I ruszamy. Jestem w fotelu pasażera tutaj oto z panem. Mam słuchawki do kontaktu i mikrofon i za chwilę ruszamy, aby zaobserwować tą miejscowość, prawdopodobnie Fulda, wokoło Fuldy. Będziemy sobie tutaj chwilę fruwać. Realizuję jedno z moich marzeń, przelot takim właśnie mini samolocikiem. Zawsze chciałem to zrobić gdzieś na Karaibach, ale po prostu zrobię to na Karaibach kiedy indziej. A teraz lecimy w Niemczech.
Dolecieliśmy, żyję, melduję wykonanie zadania. Jak było? Zajebiście. Dziękuję. Danke sehr für alles und zum die nächste Mal. Gerne. Jest fajna mapka obrazująca, którędy będziemy się poruszać. Czyli stąd z Fuldy idziemy na Frankfurt, na Mainz, Trier i potem gdzieś będziemy szli jakoś tak, tędy w dół. Przez Paris? Albo nie, pomyłka. Tędy na Luksemburg, tutaj Dijon, Vézelay i tędy. I tu będziemy wbijać się do Hiszpanii i tą drogą cisnąć na Santiago de Compostela. Pomysły ludzkie nie znają granic. Ktoś pierdyknął babę Jagę na miotle. Ta ławka jest przewidziana chyba dla koszykarzy. No bo nie ma możliwości. Ona mi sięga do szyi, żeby sobie tu usiąść. Trzeba by się wdrapać na murek, a później na tą ławkę. Ale może jakiś skurczybyk, który ma 2,5 metra, by na to usiadł. Aktualizacja z trasy. Wydarzyło się coś nowego. Nie śpimy dzisiaj pod namiotem. Oddzwonił ksiądz z miasta Flieden i to jest po drodze, którędy mieliśmy w sumie iść na szlaku. Nie idziemy do Campingplatz, tylko idziemy do księdza, który zadzwonił, zapytał się, co się dzieje, bo wcześniej nie mógł odebrać i mówi: spoko, ja was przenocuję jakoś, damy radę. I o 3:30 w nocy ksiądz wstaje i zapierdziela do Fuldy na jakieś tam święto, a my tylko musimy zostawić klucze i to by było tyle. Ale fajnie, że się odezwał, bo mamy taki dach nad głową, gdzie będzie można spokojnie sobie popracować, a pod namiotem jeszcze zdążymy zostać i mamy bliżej tych kilometrów, bo dzisiaj dużo czasu zeszło właśnie na to filmowanie tam, na te latanie tym samolotem. No a jest godzina 14, także mamy 3 godziny, a zostało 12 km. Także 4 km na godzinę i jesteśmy na miejscu. Ale cieszę się bardzo, że ksiądz oddzwonił i nagle tak się wydarzyło, jak się wydarzyło, bo do miejsca noclegowego na Campingplatz jeszcze mielibyśmy dodatkowo z 10 km. Jest i cel. Cel na dzisiaj zrobiony. 500 metrów około zostało do miejsca noclegowego. To lecimy, czas zrzucić ciężkie plecaki, ściągnąć buty, założyć sandała, iść do sklepu, zakupić coś do jedzenia, coś do picia i się zrelaksować. A gdzie dzisiaj śpimy? A śpimy w takim oto miejscu. Na sali ksiądz do nas mówi: rozłóżcie sobie tam gdzieś na tej scenie i tam się możecie przespać. O, jest pianino, mogę ćwiczyć sobie. No i co? I ksiądz jeszcze nam tutaj powiedział: macie wodę do wyboru, do koloru, jakieś napoje jabłkowe, jest też i kolka. I jeszcze ksiądz mówi: jakbyście chcieli, to wejdźcie sobie do kuchni i w kuchni też jest piwo. Ale mówi, że nie jest zimne, a w sumie gdzie to piwo jest, bo bym się napił. To jest chyba, ale to jest Radler jakiś. Ale zwykłe piwo też gdzieś musi być. Zaraz tu znajdziemy, na pewno gdzieś jest jakieś jeszcze piwo. A bardzo się chce w sumie w taką pogodę. No i tak wygląda tutaj ich właśnie kuchnia. Fajnie, schludnie, czyściutko. Powiedział, że śpimy w takim miejscu, a to z tego względu, że mają pełno. Mają pełno tutaj w tym budynku, bo przyjmują bardzo dużo ludzi i o tej 3:30 nad ranem właśnie idą na pielgrzymkę do Fuldy. I później, a jeszcze przejdziemy się, pokażę wam na dole, jak to wygląda. I o 3:30 rano muszą wychodzić, nie? Patrzcie, nawet piłkarzyki tu mają. Czyli łazienki są gdzieś tutaj, tak? O. A tam będą męskie. Do damskiej bym poszedł. Jest jakieś światło? Jest. O. Myślałem, że już to są prysznice, a to nie, to tylko kible są. Pryszniców tu nie ma, czyli będzie... Chyba że tutaj coś jest. Tu jest zamknięte. Czyli mycie w umywalce dzisiaj. Spoko, damy radę. Ważne, że mamy gdzie spać.
A tu czy da się wejść? Nie da się wejść, ale tam widzę, że jest pokój muzyczny. Idziemy na górę. To zbieramy się, obejrzałem sobie całą kuchnię i stwierdziłem, że gotuję obiad. Idziemy na zakupy i robimy coś pysznego do jedzenia. Zasłużyliśmy dzisiaj. Nie było lekko, był trochę dzień taki zakręcony i fajnie by było opierdzielić coś pysznego. Obiad skończony, a co jest na obiad? Na obiad jest kalafior zroszony taką podsmażoną cebulą na słodko i do tego są ziemniaki, takie ugotowane, poduszone właśnie z masłem, z pieprzem, z solą i groszek z marchewką. A tu ziomek, który jest zarządcą całego domu, przyniósł jeszcze jakieś mięcho od siebie, bo grilla robił, za co serdecznie dziękujemy. Dzień dobry moi kochani, witam serdecznie. Dzień kolejny przygody do Santiago. Dzisiaj wychodzimy w miejscowości, w której się znajdujemy obecnie, czyli Flieden, i kierujemy się do miejscowości Steinau an der Straße. I taka ciekawostka już na sam początek, to jest miejscowość, w której mieszkali bracia Grimm. A więcej o tym opowiem dalej dzisiaj w odcinku, jak dotrzemy na miejsce. Przyuważyłem, że na wioskach popularne są takie właśnie oto puszki. A co taka puszka tutaj ma? No licznik, kierownicę, hamulce. No i tyle. Głośniki też ma? Nie widzę. Ma jakieś głośniki, można jakieś tam radio, coś włączyć. Widzę, że coś tam w drzwiach jest, jakiś gwizdek. I nawet można pasażera z tyłu wziąć takiego małego. Elektryk. Jakaś nazwa tego jest, czy co? Nie wiem. Jak wiecie, co to za firma produkuje takie coś, to dajcie znać. Ktoś sobie zrobił ogródek tutaj właśnie przy drodze i ostrzega wszystkie lokalne psy. Ostre ostrzeżenie. Na pile tarczowej ktoś przykręcił znaczek, żeby tu psy nie robiły kupy czasami, bo będzie inaczej źle. Ale co? Psy jak przechodzą same, to skąd mają wiedzieć? Przez psy nie rozpoznają takich znaków. I kolejny potwór, proszę Państwa, kolejny demon szybkości. Ciekawe, jaką prędkość to rozwija. No myślę, że ostatnim najszybszym pasem to lata po niemieckim autobanie. Patrzcie, i kolejne jakieś pudełko jedzie. Co to w ogóle za trykający pojazd jest z numerem 25? Ale poszedł, ledwo zdążyłem go nagrać. Jest pora lunchu, a jak jest pora lunchu, to co się robi? Zgadza się, je się i idziemy właśnie, kierujemy się na coś do jedzenia, bo jesteśmy głodni. Ja już wyczaiłem jakąś tam knajpę. Może taka typowa knajpa to nie jest, to jest jakaś kawiarenka, ale z tego co widziałem, jeść dają. Mamy 600 metrów do celu, a widzicie, że przyspieszyłem kroku, bo jedzenie nagli. Wjechało moje jedzenie tajskie, curry na ostro, a Natalia siedzi w knajpie właśnie z jakimś deserem i z kawą. Postanowiliśmy się rozdzielić, ja chciałem coś konkretnego, a Natalia chciała właśnie deser. Dlatego załatwimy sprawę szybciej. Oboje zjemy w tym samym czasie i wyjdziemy i będziemy mieć to, co chcemy. Czas spróbować teraz tego dania i ocenić, czy to jest dobre. Pan pochodzi ogólnie z Wietnamu, który tu gotuje, i powiedziałem, żeby tak mi fajnie przypierdzielił tej ostrości. Jest ostre. Petardy nie ma, ale fajnie, że ta ostrość nie zabija smaku tego dania. Wszystko czuć dokładnie, co się je. Naprawdę bardzo, ale to bardzo spoko. Kocham azjatycką kuchnię. Mega. Miałem Cię pytać właściwie, jak ciasto i kawa, na którą Ty poszłaś, a ja siedziałem w barze u Azjaty. Kawa pyszna, no a ciasto jak to ciasta niemieckie, no nie ma porównania co do naszych polskich, bo są numer 1.
ale galaretka i truskawki mnie przekonały, dlatego się na nie zdecydowałam. Więc góra była spoko, dół trochę gorzej, ale było ok. Też by mnie przekonały truskawki, galaretka, jakby była na jakimkolwiek cieście, a nawet i bez. No bo ja to uwielbiam w sumie. Następnym razem ja idę na takie ciasto z galaretką, z truskawkami, a ciasto może sobie pani wziąć, a ja zjem tą całą resztę. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale mimo wszystko zobaczcie, ile samolotów na niebie się dzisiaj tutaj po drodze natłoczyło. We wszystkie strony skubańce lecą. No, ja też się nie mogę doczekać, kiedy już gdzieś polecimy nad ocean, na ciepłą plażę, ale na razie ocean i ciepła plaża będzie w Hiszpanii. Patrzcie, przed nami pełna profeska, pani z kijkami w rękawiczkach, profesjonalistka, pewnie nie raz przeszła Camino, a my na gołe ręce. Pokazuję wam, w jakiej miejscówce dzisiaj zostajemy. Zapraszam do środka ze mną. Zaczniemy od łazienki. No nie ma tutaj prysznica, ale jakoś przeżyjemy ogólnie. To już drugie miejsce, gdzie nie mamy prysznica, ale spoko. My jesteśmy mega zwinni i w zlewie też się idzie wykąpać. A tu na sali dzisiaj będziemy spać. Rozłożymy sobie materace, śpiwory i poradzimy sobie. I jeszcze mamy do tego kuchnię do dyspozycji, jakbyśmy potrzebowali. A my zmywamy się, żeby obejrzeć i pokazać wam jedną ciekawą miejscówkę. A dokąd teraz idziemy? A wybieramy się w miejsce, z którego to miasto słynie, a mianowicie w tym mieście mieszkali słynni bracia Grimm. I idziemy obejrzeć ich chałupę, gdzie to oni zamieszkiwali. Chcemy sobie to zobaczyć i chcemy wam również to pokazać. Ogólnie atrakcja ta jest zamknięta już dzisiaj. Nie wejdziemy sobie do środka, ale mimo wszystko obejrzymy sobie dom z zewnątrz i powiemy parę ciekawych słów na ten temat. W mieście jakieś biegi trwają, jakieś zawody. Ponoć 200-300 osób tutaj mniej więcej biega. Gościu tam stoi, dopinguje. Jeden tutaj pałkarz ruchem kieruje. Ten z flagą tutaj też. Mówi: w tą stronę biegnijcie, pani tu z plastrami, ciężko widzę, ale daje radę. Bardzo dobrze. A ten to jest szybki, żwawy. Na czymś leci. Ach, 2 oder 3. Dajesz, dajesz. Tak się nazywa miejscowość Steinau an der Straße. Jak widzicie, Lipsk jest dosyć daleko, 332 km. Jak sobie tak pomyślę, kiedy to było? Całkiem niedawno w sumie, a to jest tak daleko, co jest? A to jest Frankfurt nad Menem? No, a faktycznie z tej strony. Zobaczcie, Frankfurt nad Menem zostało tylko 69 km. Idąc ulicą można kark sobie skręcić, patrząc na te wszystkie tutaj domy, jak one wyglądają pięknie, jak bajkowo. Dlaczego o tym mówię? A mówię o tym dlatego, ja sobie zejdę z drogi, żeby ktoś mnie tu nie przebiegł, że tak powiem, z tego wyścigu. A mówię o tym dlatego, że ta miejscowość jest znana właśnie z tego, że mieszkali tu bracia Grimm i tworzyli tutaj swoje bajeczki. I to miasto jest kolejnym, w którym mieszkali po Hanau. W Hanau bracia Grimm się urodzili i później przeprowadzili się tutaj z całą rodziną, bo ich ojciec dostał robotę w lokalnym sądzie i przeprowadzili się później właśnie do Steinau an der Straße. I właśnie idziemy obejrzeć ich chałupę i od Hanau zaczyna się szlak cały, tak zwany szlak bajek, czyli miasta, przez które przebywali bracia Grimm, następna grupa leci i tworzyli po kolei swoje wielkie dzieła, swoje bajki, między innymi właśnie Czerwony Kapturek, Królewna Śnieżka i tak dalej, nie? Słuchajcie, w sumie jest tutaj bardzo gruba już impreza, coraz więcej ludzi dociera tutaj na linię mety, a nie będę długo gadał, bo YouTube mnie zblokuje za muzykę, ale fajnie coś takiego zobaczyć.
I ludzie mają napisy też na plecach właśnie, że to jest bieg braci Grimm. Witamy więc na miejscu oficjalnie. Zobaczcie, Bruder Grimm Haus Steinau. Muzeum tu jest również. Oddalimy się, żeby nie było słychać muzyki w tle, bo YouTube bardzo tego, ale to bardzo tego nie lubi. To co, zaczynamy gdzieś tutaj od dziedzińca i może przejdziemy sobie tędy. A co my tu mamy? Tu mamy jakiegoś rycerza, jakiegoś chłopka, który się obraca. Zobaczcie. No tak dużo bajek to aż nie znam z ich repertuaru, że tak powiem. Ale zobaczcie. Jest tutaj Babo Jaga. I co? Myślisz, że nie wejdę do środka? Ja się ciebie nie boję. Zobaczmy. No nie jest to jakaś chałupa na kurzej stopce. Chodź kochanie, nie bój się. To tylko plastikowa czarownica. Nie płacz. Czarownica nie jest taka zła. To tylko taka babcia, która zna różnego rodzaju przepisy ziołowe, herbatki robi i tak dalej. No budynek w środku będzie zamknięty. Na zewnątrz w sumie wiele do obejrzenia nie ma, ale chociaż można obejrzeć ich chałupę, gdzie mieszkali. Sobie z wierzchu, tak? Przejdziemy sobie niżej, może za jakąś klamkę się uda chwycić. Co to, bajka o krasnoludkach, czy co? Zamknięte. No to co, ty jesteś królewna Śnieżka w takim razie i masz 7 krasnoludków tam, nie? To bardziej jesteś królowa letnia, kochana. Jak chcesz być Śnieżka, to na Zakopanego trzeba jechać. Ładne, bardzo mi się podoba to. Jak to jest zrobione w ogóle. Dużo takich elementów drewnianych też jest w tym wszystkim. Fajnie, kolorowo tutaj. Ciekawe, o której rano otwierają, żeby sobie przyjść tak w środku, zobaczyć to muzeum. Może zaraz będzie jakaś wywieszka. O, a tutaj można w sumie wejść do środka, bo stoją różnego rodzaju pojazdy. O, tu jest napisane kasa w tamtą stronę, no to nie, dzisiaj nas to nie interesuje. Ale mamy tutaj jeszcze taki wóz. A ja w takich wozach nigdy nie siedziałem. O. I teraz potrzebuję jakiegoś konia. Załatwisz jakiegoś konia albo dwa? I jeszcze telefon mi wypadł. Nie będzie drogo. Ktoś może przyjedzie. Byśmy sobie pojeździli tym. I teraz przejdziemy dalej. I tutaj tu już też taki starawy jakiś widzę jest. Ten wóz od dawna nieużywany. A to co? Jakaś taka bardziej więźniarka chyba to jest. Tutaj taki ma wywiecznik. Halo! Nikogo tam nie ma. To co, przejdziemy sobie trochę w tą stronę. Tu nie ma żadnej wywieszki, o której otwierają. Ale widzicie, wszędzie takie elementy bajek są. No i nawet wilk jest ukryty pod postacią tutaj babci. Przebrany jest i robi wszystkich w butelkę. Poniedziałek o 11 otwierają. Już sprawdziłaś? No to jutro o 11, to już nie będziemy mieli tyle czasu. A jest tam jest faktycznie, tam jest wywieszka, no. No ale szkoda. Szkoda, że nie możemy wejść do środka, że w niedzielę takie atrakcje nie są otwarte, ale w niedzielę Niemcy muszą sznycla jeść i piwo pić.
Wybraliśmy się na kolację dzisiaj. Kolacja będzie w stylu tureckim. Co ty tam masz, jakieś wegetariańską zapiekankę, tak? No tak, coś ten deser z ryżem. Z ryżem. A ja mam takiego oto kepsa na talerzu z takimi starymi, festynowymi, to mi się tak kojarzy, takie festynowe, karbowane frytki właśnie w Polsce. Kochani, to by było dzisiaj na tyle w tym odcinku. I jeszcze jedna taka rzecz na koniec. Kto był wytrwały, ten zobaczy bonus właśnie na sam koniec, a bonus będzie z kabiny pilota. Parę słów, parę różnych takich rzeczy, które działy się w kabinie, które nie były w odcinku, tylko będą na samym końcu, jako właśnie ten bonus. Zapraszam na przyszłe odcinki. Dziękuję, że oglądacie, że jesteście i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Ciao. Chciałem też powiedzieć, że pan ma tutaj lusterko wsteczne. Może sobie obserwować, czy ktoś go nie goni. I tu jest taka fajna ciekawostka, jest okno w samolocie. Niby nie można okna w samolocie otwierać,